Rząd kasuje Narodową Agencję Bezpieczeństwa Energetycznego. Konie trojańskie Kremla chcą łapówki za rozstanie z ropą rosyjską. Kongres USA ma się zająć ustawą o sankcjach naftowych na Kreml. Jest 10 lipca 2025 roku. Nazywam się Wojciech Jakubik, a to jest codzienny przegląd informacji sektora energetycznego i paliwowego Energy Drink. Zapraszam. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen. Sankcje zachodnie na ropę Rosji mogą pogłębić jej problemy budżetowe, ale będą wymagać ustępstw na rzecz koni trojańskich Kremla. W tle pojawia się projekt ropociągu z Ukrainy, znany w Polsce, ale prezentowany w nowej wersji. Deficyt budżetowy w Rosji w pierwszej połowie roku sięgnął 3,7 biliona rubli. To kwota zaplanowana na cały 2025 rok. Przychody z wydobycia i sprzedaży węglowodorów spadły o 16,9% do 4,7 bilionów rubli, głównie przez spadek cen ropy. Cena ropy rosyjskiej Urals jest niższa od $68,9 za baryłkę wyznaczonych w budżecie Kremla pomimo okresowego wzrostu wartości w związku z tzw. wojną 12-dniową między Izraelem a Iranem. Jednakże spadek ceny Urals poniżej $60 za baryłkę oznacza, że Rosjanie mogą sprzedawać surowiec do krajów trzecich poniżej ceny maksymalnej wyznaczonej na tym pułapie przez G7. Dlatego Unia Europejska rozważa obniżkę ceny maksymalnej z $60 do $45 za baryłkę. Estonia zagroziła, że zawetuje 18. pakiet sankcji unijnych, jeżeli nie będzie zawierał przepisów w tej sprawie. To reakcja na fakt, że USA za rządów Donalda Trumpa były dotąd niechętne obniżce ceny maksymalnej w ramach G7, a Unia Europejska chciała wdrażać restrykcje symetrycznie do Białego Domu, jak w czasach prezydentury Joe Bidena. Ponadto dwa kraje europejskie blokują wciąż nowe sankcje wymagające jednomyślności. Postawa Trumpa ulega zmianie i jak informował podcast Energy Drink, bierze on teraz pod uwagę możliwość podpisania ustawy przygotowanej przez Kongres USA o nowych sankcjach wobec Rosji. Trump ma według mediów amerykańskich oczekiwać zmian w projekcie, dających mu prawo decyzji o czasie i formie wdrożenia sankcji. Obejmują one taryfy 500% na kraje odbierające ropę, gaz i paliwo jądrowe z Rosji i to może mieć znaczenie dla rozstrzygnięcia w Europie. Zmiana w Białym Domu może rodzić presję na ostatnich obrońców surowców rosyjskich w Europie, jawiących się jako konie trojańskie polityki sankcji unijnych. Chociaż jest konsensus wokół planu porzucenia LNG z Rosji w ramach programu REPowerEU, to rozstanie z gazem i ropą nie podoba się Słowacji oraz Węgrom. Te kraje mogą w obawie przed nowymi restrykcjami amerykańskimi szukać kompromisu z Unią Europejską. Oba sygnalizują konieczność rekompensaty za inwestycje potrzebne do dywersyfikacji, choć Bruksela kwestionuje ich wyliczenia. To węgierski MOL jest właścicielem słowackiego Slovnaft, więc to od jego zaangażowania zależy cały proces. Trudno będzie zerwać związki biznesowo-polityczne Węgier i Rosji. Około 2 milionów ton ropy w 2023 roku trafiało do Europy głównie Węgier południową nitką ropociągu Przyjaźń przez pośrednika cypryjskiego Northern Trading ze związkami z Kremlem. Były menadżer Łukoila Valerii Subotin pomaga z jego pomocą omijać sankcje. Śledztwo dziennikarskie iStories sugeruje, że zarabiało na tym środowisko premiera Węgier Viktora Orbana. Z tego względu kluczowa będzie faktyczna postawa USA, które mogą wywrzeć presję na Budapeszt, ale do tej pory raczej zawiesiły sankcje wobec Gazprombanku w celu ułatwienia rosyjskiemu Rosatomowi realizacji projektu nowych reaktorów w Paks na Węgrzech. Węgierski MOL przekonuje, że potrzebowałby do 600 milionów euro na reorientację dostaw ropy na takie spoza Rosji, ze względu na konieczność modernizacji rafinerii i skorzystania z innych szlaków. Przekonuje, że bardziej rentowne od dostaw z pomocą dostępnego już naftoportu w Chorwacji byłoby wykorzystanie ropociągu Odessa-Brody z Ukrainy. Należy z góry zastrzec, że bezpieczeństwo dostaw ropy do Odessy zależy od losów inwazji Rosji na Ukrainie, która zagraża tamtejszej infrastrukturze oraz bezpieczeństwu żeglugi na Morzu Czarnym. Poza tym największe wyzwanie tego projektu to brak finansowania sygnalizowany historycznie w Polsce, ale także obecnie przez MOL przy okazji promocji koncepcji Odessa-Brody. Z drugiej strony strategia energetyczna Parlamentu Europejskiego z 8 lipca apeluje o budowę bezpiecznych łańcuchów dostaw paliw w Europie i dofinansowanie takich szlaków.
To szansa na zmianę podejścia Europy do finansowania rurociągów, widoczna także w komunikatach NATO i grze z udziałem Polski o budowę paliwociągu na wschodnią flankę sojuszu. Tymczasem pomysł Węgier może być także grą negocjacyjną. Rozwój tego szlaku także wymagałby inwestycji, a projekt jest od lat rozważany w Polsce jako koncepcja Odessa-Brody-Gdańsk, która została zamrożona przez rząd w Warszawie w 2024 roku ze względu na małe zainteresowanie. Gdyby MOL chciał porzucić ropę rosyjską, mógłby to ostatecznie zrobić z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury przesyłowej z naftoportu Krk w Chorwacji. Co dalej? Amerykanie w pierwszej kadencji Donalda Trumpa promowali dywersyfikację dostaw ropy w regionie za pośrednictwem Polski, biorąc pod uwagę nawet dostawy na Białoruś. Gdyby USA wróciły do takiego zaangażowania, być może byłaby szansa na przekonanie Węgier do sankcji na ropę rosyjską i dywersyfikację dostaw, a bardziej długofalowo do dostaw z użyciem ropociągu Odessa-Brody. Te lub inne inwestycje z zaangażowaniem środków unijnych w infrastrukturę dostaw ropy i paliw w regionie mogą być formą łapówki na rzecz Bratysławy i Budapesztu, która zwróci się przyjęciem nowych sankcji wobec Rosji, ale także większym bezpieczeństwem dostaw. Czas na pozostałe wieści, na początek z Polski. Sejm przyjął nowelizację ustawy o zapasach gazu, ropy i paliw. Będzie wymagana zgoda ministra na przechowywanie zapasów za granicą. Będzie można rezerwować połączenia transgraniczne tylko na potrzeby uzupełnienia zapasów gazu w razie kryzysu i nie ma opłaty gazowej. Sejm uchwalił ustawę, która bezterminowo wydłuża kontrolę inwestycji i ochronę przedsiębiorstw tzw. wrażliwych sektorów przed niekontrolowanymi przejęciami przez podmioty spoza państw Unii Europejskiej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami takie rozwiązanie miało obowiązywać do 24 lipca. Rząd rezygnuje z planu wydzielenia aktywów węglowych ze spółek energetycznych do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego. W zamian stawia na 3 filary: kontynuację rynku mocy, elastyczność systemu i mechanizm dekarbonizacyjny, a więcej na blogu. To nie miała być maszynka do sztucznego utrzymywania trupów przy życiu, pisze Wanda Buk, partnerka kancelarii BWW o NABE. NABE dawałoby możliwość lepszego planowania pracy i remontów bloków, co wzmacniałoby system. Ostrzega w komentarzu dla Energy Drinka, więcej na blogu. Prezes PSE Grzegorz Nisimowski broni koncepcji bez NABE. NABE to miało być hospicjum dla bloków węglowych, ale te jednostki jak najbardziej mogą żyć w dotychczasowych strukturach dzięki rynkowi mocy, a dodatkowe mechanizmy dużo lepiej zabezpieczą potrzeby budowy nowych bloków w tych samych miejscach, w których dotąd były bloki węglowe. Komentuje dla Energy Drinka, więcej także na blogu. Orlen rusza ze sprzedażą zrównoważonego paliwa lotniczego SAF w Polsce. W przypadku zainteresowania sił zbrojnych dostępem do paliw SAF, spółka jest gotowa dostarczać ten produkt, deklaruje w komentarzu dla Energy Drink. KGHM nie boi się taryf USA na miedź. Dla KGHM rynek amerykański nie ma istotnego udziału w strukturze geograficznej sprzedaży produktów wytwarzanych przez KGHM poza granicami USA, co sprawia, że bezpośredni wpływ ewentualnych ceł będzie mocno ograniczony, tłumaczy ta spółka w Energy Drink. Agencja Uzbrojenia zamówiła radary obserwacji nawodnej celów niskolecących za 430 milionów złotych. Mają chronić polskie wybrzeże, na którym jest m.in. istotna infrastruktura krytyczna w energetyce. PGE i Ørsted przygotowują się do budowy morskiej farmy wiatrowej Baltica 2. Relokują głazy na dnie pod budowę fundamentów. Teraz wieści z Europy. Definicja wodoru niskoemisyjnego przyjęta przez Komisję Europejską dopuszcza jego produkcję z użyciem CCS oraz energetyki jądrowej. To ukłon w stronę krajów jak Polska, które chciały poszerzenia technologii o inne niż hydroliza z energetyki odnawialnej. Litwa rozważa budowę SMR tam, gdzie stał duży atom. Operator wygaszonej elektrowni Ignalina podpisał memorandum z francuską firmą Nucleo w celu zbadania możliwości wdrożenia zaawansowanej technologii reaktorów prędkich chłodzonych ołowiem. Rząd landu Brandenburgii w Niemczech domaga się przedłużenia zarządu powierniczego w rafinerii Schwedt, w której udziały ma rosyjski Rosneft. To alternatywa względem derusyfikacji rozważanej przez poprzedni rząd federalny w Berlinie. Kontrwywiad ukraiński bada, czy Huawei i kilka innych firm z Chin nie przekazywało wrażliwych danych z Ukrainy i czy nie infiltrowały lokalnego systemu dronów. Ruszająca 11 lipca konferencja odbudowy Ukrainy w Rzymie była okazją do rozmów prezydenta Wołodymyra Zełenskiego z generałem Keithem Kellogiem. Wśród tematów były nowe sankcje wobec Rosji rozważane przez Waszyngton. Jeszcze wieści ze świata.
Kongres USA może zająć się ustawą o nowych sankcjach wobec Rosji, zakładającą m.in. cła 500% na odbiorców ropy rosyjskiej przed końcem prac zaplanowanym na 1 sierpnia. Rosja ponownie rozważa wprowadzenie zakazu eksportu benzyny przez spadek rentowności w wyniku wzrostu cen hurtowych tego paliwa. Powód to m.in. konieczność naprawy rafinerii oraz problemy logistyczne po atakach dronów Ukrainy. Banki na świecie przekazały ponad 385 miliardów dolarów na energetykę węglową w ostatnich 3 latach. Zaangażowanie w ten sektor rośnie według danych z raportu niemieckiej organizacji Urgewald Banking on Climate Kiosk. To wszystko w materiałach przygotowanych dziś, następne oczywiście już jutro, więc zapraszam Państwa serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen.